A po skończonym trekkingu relaksujemy się przy piwku, grillujemy buszty, grumy se na bębnach i planujemy następne wyprawy. No właśnie, a co do jutrzejszej wyprawy, to mam nowy szlak. No super. Ino czy dorada. Oczywiście, że dorada. Ale najpierw pojadymy zwiedzić stolicę La Gomery, miasto San Sebastian. Miejscowi nazywają to miasto La Villa, czyli miasteczko. Mieszka tu około 9000 ludzi. Jest tu pora ciekawych miejsc, które idzie obejrzeć. Najpierw pójdziemy do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jego początki sięgają XV wieku. W XVIII wieku kościół był wielokrotnie atakowany przez wojska angielskie oraz przez piratów. Zapraszam do oglądania, lajkowania i subskrybowania kanału. To jest chata od Krzysia Kolumba, który tu przebywał w czasie przed odkryciem Ameryki. Tu właśnie się zatrzymał, tu mieszkał, tu miał kochanka na wyspie. Teraz w tym miejscu jest muzeum. Restauracja El Pahar. Polecam bardzo dobre jedzenie, fajni ludzie, fajny wystrój w środku. Mają bardzo dobrą ośmiornica i inne rybki. Zupa rybno na przykład i nawet tanio tam jest. I na koniec jeszcze Torre del Conde, fortyfikacja z XVI wieku. Ta wieża stoi z dala od wybrzeża, więc przypuszczalnie nie miała służyć celom militarnym i no miała stanowić pokaz siły ówczesnych władz La Gomery. No to ruszamy na szlak. Valle Hermoso, miasteczko w Zielonej Dolinie. Ruszamy na szlak. Źle, jeszcze raz, akcja! Ruszamy na szlak z Valle Hermoso. Valle Hermoso. Gdzieś na zaś 13 km, nie? No 13 km i przewyższenie około 1000. Krótki, w sumie krótki, ale potem to jest... Krótki, a ciężki. No. Miasto zostało założone w 1678 roku, a w XVIII wieku był to obszar o największej liczbie ludności na wyspie, dzięki silnej gospodarce wynikającej z eksportu produktów. Aktualnie jest to świetna baza wypadowa do trekkingowców, czyli do nas. No to ruszymy. Prawdopodobnie to jest migdałowiec, ewentualnie brzoskwinia, ale to ta sama rodzina roślin, więc ciężko mi to teraz poznać. A po tej stronie aloes. Fajnie kwitnie, żółty. To agawy, nie? Agawa.
Dragon Tree, czyli dracena smocza. Jest to endemiczna roślina Wysp Kanaryjskich. Okulcje. Na dole plantacja bananów. Tam prosto widać już morze. Ocean. No, woda. No. Bez kreseczki na... O! W sumie teraz plan jest taki. Idziemy ku oceanie. Potem tam na wierzch szczytami i zejść na dół. No, na Kanarach, głównie na Gomerze, idzie kupić taki miód palmowy tak zwany, ale nie ma to miód, ino syrop, coś jak syrop klonowy. Żeby to zrobić, muszą zabić palma. Ścinają cały czub z tymi liściami na wierzchu i z tego leci takie białe mleko. I te mleko potem długo ważą, aż się skarmelizuje i robi się z tego ten miód. No, wadą tego jest, że muszą zabić drzewo praktycznie, bo po odcięciu tego czuba to jest po palmie. Nie? Jest też metoda taka, że raz na 6 lat mogą po prostu naciąć palma i upuścić trochę soku. Jest to robione ino z jednego gatunku palm, Phoenix canariensis. To miejscowo odmiana palmy daktylowej. Tu budują sobie ta drzewka z papają, znaczy prawdopodobnie to jest papaja. Tam? No. To już coś żółtego. To jest, to może być jakaś odmiana tego marakui. No bo to z tego co pamiętam to właśnie to są takie pnącza, więc to może być jakoś, no że tego jest bardzo dużo odmian, więc nie wiadomo jak tam dokładnie. Piweczko przy Castillo del Mar. Niestety dalej nie możemy iść. Castillo del Mar. Czy to fort obronny? A może twierdza piracko? Nie. To wybudowany w 1890 roku punkt załadunkowy bananów na statki. Aktualnie dojście do tego miejsca jest zablokowane z powodu spadających skał. Rozgrzewka mamy zrobioną, teraz musimy iść tam do góry, aż tam na szczyty. Razem jakieś 700 metrów teraz podejść. Charakterystyczno-skalną wieża górująca nad Valle Hermoso to Roque Cano.
pozostałość po starym wulkanie, z którego został ino środek. By tak nie wiało, to było fajne miejsce na piwo. No zresztą jedno małe. A, tamten szlak, tak. Okej, dalej. Dobra, wiem, co się dzieje. Na zdrowie. There's something there in the wild, it's a reflection of me. People fight for survival. I'm chasing tails, I'm surrounded. Can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. One day soon I will find. I know I am close. I know I Wystarczająco nawodnieni, cisnemy dalej do góry. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Hey. Take me back to the jungle. Idziemy pomału do miejsca, które się nazywa Punta de Alcalá, a stąd dalej grzbietem wzgórz w kierunku Ermita de Santa Clara. Prawie już są na najwyższym punkcie, jak dzisiaj mamy do zaliczenia. A teraz doszliśmy do kościółka, który stoi sobie na odwrócie. Tak, krajobraz się zmienił. W początku było skalisto, potem było zielono, a teraz jest czerwono-brązowa ziemia. Ermita de Coromoto. Czyli nie kościółek, a pustelnia. Pusto pustelnia, nikogo nie ma, albo nie chce otworzyć. Fajnie się tu tak siednąć, na morze popatrzeć. Zaś już ci rozgodą, że to jest ocean, a nie morze. Zobaczymy, no. Spytam. Nie no, co ty, to jest jadalny grzyb, bardzo fajny. I nie chrobaczywy. Jak, no troszkę chrobaczywy jest.
tunel taki. Stąd będziemy już schodzić w dół wąwozem nowej ery, po hiszpańsku Barranco de la Era Nueva, w kierunku Valle Hermoso. I know I will shine. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Want to get right of the stress that builds within I już my są kajmy ruszyli. I want to take off my clothes and hang from a tree. Oh, one day soon I will find. I know I to już koniec lagomerskiej przygody. Na Kanary jeszcze na pewno wrócimy. Może na El Hierro albo na La Palma. Zobaczymy. I zapraszam na następne filmy. Na razie. take me back to the jungle. Take me back to the jungle.